Witam ponownie na moim kanale. Jesteśmy w pięknym miejscu niedaleko Sztokholmu i mam do przedstawienia Państwu bardzo ciekawą łódź produkcji szwedzkiej Delta 26 Open. Bardzo ciekawa łódź, bardzo fajne rozwiązania. Także skakujemy do środka i no dobra, skakujemy do środka. Tak, zaczynamy może od platformy kąpielowej. Drabinka. Platforma kąpielowa praktycznie jest troszeczkę wyżej niż w kokpicie. Ma to swoje zalety i wady. Z drugiej strony mamy windę kotwiczną. Tutaj jest do ścieków, z tego co pamiętam, do wypompowywania. Coś takiego. To nie jest tankowanie diesla. Tutaj mamy prysznic. Z drugiej strony pompa zezowa manualna. Drabinki, furtki powiedzmy, które można zamknąć w przypadku, gdybyśmy mieli dzieci na łodzi i z jednej i z drugiej strony. Można usiąść tyłem w kierunku płynięcia lub przodem. Tutaj w tym miejscu wchodzi jeszcze stolik lub jeszcze jedna poduszka, także można rozłożyć się tutaj. Całkiem potężna kanapa powstaje. To można podnieść w ten sposób. Po uzupełnieniu tego miejsca w środku poduszką mamy piękne łóżko, na którym można się opalać. Bardzo fajna sprawa. Ciekawostka, jest miejsce na różne przyrządy, które są nam potrzebne na łódce. Dźwignijmy to. Tutaj pod spodem również jest silnik. Zobaczmy, jak wygląda silnik. Komora silnikowa znajduje się tutaj. I co my tutaj mamy? Silniczek diesla D3 Volvo Penta. Powiem Wam, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Nie wiem, ile łódź ma w tym momencie napływane godzin, ale wygląda to całkiem dobrze. Tutaj mamy ładowareczkę, filterek, sterownik silnika. Tam dalej na końcu jest wyciągarka do kotwicy, system chłodzący, pompa. No niestety musiałem przerwać nagrywanie, oczywiście telefon się rozdzwonił, także tutaj jest pompa do autopilota i do sterowania drewem, przekładnią Z, przepraszam. Tutaj jest najprawdopodobniej zbiornik na fekalia i tu jest system gaśniczy automatyczny, z tego co widzę. I tak naprawdę tutaj więcej nic nie ma. O, tam powinna być gdzieś pompa do trimu, ale ja jej osobiście tutaj nie widzę. Tutaj na dole pompa zęzowa. O dziwo, całkowicie sucho. Bardzo fajnie. Dobra, zamykamy to. Ja to złożę i pokażę Wam, jak to wygląda. I tutaj mamy schowki. Dziwnie się troszeczkę otwierają. Jak i z jednej, tak i z drugiej strony mamy schowki na przydatne rzeczy. Dobrze, przejdźmy troszeczkę do przodu. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Tutaj jest szuflada
kieliszki, szklanki, ciekawe rzeczy. Gdzie jest kuchenka i zlew? Już wam pokazuję, coś to przestało działać. Na to wygląda. Dobra, zobaczmy. Tutaj jest, musimy podnieść całe siedzisko. A musiałbym złożyć kierownicę, żeby to się wszystko otworzyło. Deska do krojenia. Tutaj jest zlew i kuchenka. Tak jak mówiłem, Łódź jest pełna ciekawostek. Rzadko się spotyka takie rozwiązania na innych łodziach. Dobrze, przejdźmy dalej. Coraz bliżej kokpitu. Szafeczka na różne rzeczy. Lodówka. Lodówka jest malutka. Nie wiem, ile ona ma. Około 45 litrów być może. Właśnie, tu jest ciekawa rzecz. Tu jest siedzenie dla 2 osób. Siedzenie można przesunąć w ten sposób, także możemy siedzieć tutaj przy stoliku wieczorem, napić się winka lub piwka. Teraz płyniemy w kierunku płynięcia. Siedzimy, przepraszam, w kierunku płynięcia. Tutaj jest stolik lub dodatkowe krzesło dla 3. osoby. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Można to w każdej chwili złożyć. I już tego nie ma. Dobra. Tutaj jest wejście do kabiny, ale do kabiny pójdziemy troszeczkę później. Tu jest dosyć ciekawe rozwiązanie, gdzie nie spotkałem się jeszcze w żadnej łodzi. Całe to poszycie jest zrobione z nieprzemakalnego materiału. Wbrew pozorom bardzo łatwo się to czyści. Można to zamoczyć, woda potem spływa jak po kaczce. Teraz tak, podnosimy tą część i tutaj jest całe Bemini. Bemini idzie sobie tutaj. I schowane jest przy desce rozdzielczej. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ok. Tutaj mamy ploter. Raymarine. Pod ploterem schowek. Teraz tak. Stereo. Wszystkie potrzebne nam wyłączniki, przełączniki. Start i stop do silnika. Parametry, które tutaj się wyświetlają a propos pracy silnika. Więcej przełączników do sygnału, świateł i tak dalej. Tutaj są bafraster. Jak to się nazywa? Nagram to w domu. Manetka do silnika. Silnik jest jeden, tak jak widziałem. Kierownica jest regulowana. Tu natomiast pod spodem są schowane wszystkie bezpieczniki. I tutaj mamy butlę gazową. Bardzo ciekawa łódź. Tu już żadnych szafek nie ma. Można to podnieść. I tak to wygląda. Pójdziemy naprzód. Czarna szyba przyciemniona. Wentyl do kabiny. Tutaj jest luka. Tutaj pod spodem znajduje się odbijacze, oświetlenie nawigacyjne. Właśnie. Zaraz wam pokażę jeszcze oświetlenie nawigacyjne. Spróbuję tutaj stąd.
raczej mi się nie uda. Dobrze. Przejdźmy. Łódź ma tutaj oświetlenie nawigacyjne. Prawa, lewa strona. Przód. Też dosyć ciekawe rozwiązanie. Zostało nam przejść do kabiny. Praktycznie można chodzić z obydwu stron łodzi, jest dosyć szeroko. Ale co jest ciekawe, zauważcie, że nie ma tutaj railingów. Są, a i owszem, bardzo symboliczne. Ale tak naprawdę, jeżeli się chodzi w koło łodzi, trzeba się trzymać szyby. Dobra, idziemy do środka. Dobrze, zostało nam wejść tylko i wyłącznie do środka. Przesuwane drzwi. I tak, po lewej stronie zaczynamy od małej szafeczki. Łódź ma tylko 26 stóp, więc jest całkiem mała. Także tutaj mamy radio, szafeczka. Dosyć głęboki stopień do środka. I tak, tutaj mamy lampki, gniazdko, ściemniacz do oświetlenia, które jest na suficie. Z tego co kojarzę, tutaj jest jakiś schowek, więcej kamizelek. Myślę, że tutaj może się przespać dwie osoby plus dziecko. Nie jest to zbyt duża kabina, szczerze powiedziawszy. Tak, tutaj mamy luk, który można otworzyć. Można przysłonić na noc, jeżeli chodzi o komary, lub w drugą stronę całkowicie zaciemnić. Tutaj jest stolik, który idzie na zewnątrz, włącznie z poduszką, która tworzy nam łóżko do opalania. I tutaj pod spodem jest następny duży schowek, ster strumieniowy z przodu. Z przodu jest następny schowek. Także całkiem przyzwoicie wyposażona. Tutaj coś mamy, tu jest następny schoweczek. Jakieś pierdoły. Także schowków jest tutaj z przodu naprawdę dużo. Lampka do czytania z drugiej strony. Także zakładając, że głowę mamy tutaj i tu, nogi wędrują do przodu łodzi. Całkiem ciekawe. Tutaj ta dziura raczej się nie wypełnia, także dobre do pokłóconych małżeństw. I tutaj mamy drzwi do toalety. Pięknie wygrawerowane delta, klameczka. Na dole jest magnes, aby zablokowały się te drzwi. I dosyć ciemno. Nie mam włączonych akumulatorów, także spróbuję włączyć oświetlenie, a może nie będzie potrzebne. Zlew, szafeczka na dole, przepraszam, że tak ciemno, szafeczka na dole, tu może być na ręczniki, półeczka z tyłu, wieszaki u góry, tam jest wskaźnik wody i toaleta manualna. Cały kibelek wystarczający na jedno-dwudniowy wypad. Łódź jest bardzo szybka. Podejrzewam, że około 30-32 węzłów. Później dopiszę Wam faktycznie z jaką prędkością to może pływać, ale uważam, że jest bardzo szybkie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o ogrzewaniu na diesla Webasto. Tutaj jest wyjście tego ogrzewania.
Troszeczkę powyjmowałem tutaj z sypialni. Łódź jest cały czas używana, także jest pełno rzeczy na niej. A jeszcze przelecę naokoło, popatrzę wam, pokażę wam, jak to wygląda. Z łodzią w komplecie jest plandeka, która przykrywa siedzenia. Zaczepia się tutaj o szybę naokoło i tutaj naokoło siedzenia. I druga plandeka idzie tutaj, pokrowiec, na te siedzenia. Także tak to wygląda. Bardzo ciekawo, troszeczkę jaśniej się zrobiło, przestało padać. Zapraszam do oglądania więcej filmów na moim kanale, do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą łódeczką, proszę się do mnie odezwać.